Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się we Francji i mapa nazywa się Digegui Dongahui. Chyba dobrze powiedziałem. Jest naprawdę ciężko, trochę się uczyłem, żeby wypowiedzieć tą nazwę. Digegui Dongahui. Chyba dobrze powiem. Najwyżej dla pewności jeszcze włączę, żeby nie było, bo się uczyłem właśnie z tłumacza Google. Des cagouilles dans le garouille. Dokładnie. A w przetłumaczeniu na polski wyszły jakieś ślimaki w Garouli. Garouli. Nie wiem, jakaś taka ciekawa nazwa. Język francuski, bardzo ładny język, ale lepiej go słuchać niż wypowiadać. Dla mnie. Twórcą mapy jest Gekło. Pojemność mapy 290,70 MB. Została wydana 31 października 2025 roku na wszystkie platformy. Niestety z tą mapą ściągamy 23 mody. Jeszcze raz to przeliczę. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dokładnie. Między innymi są autorów właśnie naszych polskich twórców. Także jest Razak, jest Barty, jest co tam jeszcze jest od naszych autorów, Castor, Bartson. Także te mody zostały tutaj wykorzystane do tej mapy. Między innymi dużo innych Starshipy też zostało wykorzystane, ale to już nie jest nasz. Mapa prezentuje się w ten sposób. Jak już wspomniałem, jest to francuska mapa, także mamy tutaj dość ciekawy klimat. Powiem Wam, nawet ciekawie zrobiona mapa jest. Zróżnicowane pola, co naprawdę bardzo pomocne jest to w rozgrywce. Jeśli gramy tam od zera, czy chcemy się pobawić małym sprzętem, jak widać są duże pola. Jeśli chodzi o plony, to tutaj raczej plony uprawy, to tutaj nie ma dodatkowych roślin, a żadnych. Na początku zaczynamy na poziomie łatwym od sektoru, tutaj właśnie główna farma to jest ten teren numer 1 i on kosztuje 73 000. Później mamy tutaj 15 i to jest 29 000 za pół hektara. Tutaj mamy większe, ponad 5 hektarów za 348. Tutaj mamy taki pasek półhektarowy za 14 000. Co tam jeszcze? Tutaj u góry było jeszcze jedno. Tu jest 209 000 za 3,5 hektara. No i to jest to, co zostajemy na poziomie łatwym. Jest możliwość zakupu obrzeży. Obrzeża są za 0 i obejmują, jak widać, tutaj ten pas, tu kawałek, ulice, wszystkie ulice, co jest naprawdę bardzo dobre. To mi się podoba. Jeśli to kupimy, ten teren za 0, pojawiają nam się domy, w których można sobie zamieszkać. Jeśli byśmy zaczynali od średniego lub wyższego poziomu, no wiadomo, wtedy nie należy do nas farma, nie ma sprzętu. Czasami się zdarza, że jest sprzęt, ale zazwyczaj jest tak, że mamy tylko gotówkę i możemy sobie rozpocząć. Także to 0 jest naprawdę bardzo pomocne w tej kwestii. Jeśli chodzi o cenę reszty pól, zaraz sobie tutaj sprawdzimy. 0,36 hektara za 21 000, 0,8 hektara za 43 000, tutaj mamy 5 za 310, tutaj mamy prawie 10 za 570, tu jest 15 za 935, tutaj mamy 20 za 1 000 000, no i nie wiem, czy coś będzie większego, no chyba było największe. Także takie ceny są też tereny leśne, 206 000 za niecałe 5 hektarów, tutaj 75 000 za 2 hektary. Także jest też teren leśny, który można sobie zakupić. Dużo łąk jest, no i też są pastwiska i mało produkcji jest to za chwilę. Kalendarz jest w miarę standardowy, jak widać, tutaj możecie sobie sprawdzić. Jeśli chodzi o zwierzęta na poziomie łatwym, to zaczynamy od kurnika, który się znajduje na gospodarstwie, później mamy kontrakty, również są dostępne. No i tak jak mówiłem, fabryki
Tu jest ograniczona ilość, także tu jedną mamy, którą możemy sobie kupić. Receptura jest taka. Jeśli chodzi o znajdźki, to jest ich 20. Jeśli ich znajdziecie, możecie się wesprzeć finansowo. Dobra, przejdźmy sobie teraz do oględzin terenu. Dobra, najpierw sobie załatwimy tutaj gospodarstwo, czyli muszę się obkręcić standardowo. No i tak, mamy garaż, który znajduje się pick-up. Na razie zajrzę sobie tak przez okno. Tutaj mamy warsztat. Tutaj mamy schowane dwa New Hollandy ze sprzętem trochę. Mamy drugą jeszcze szopę. Tu jeszcze jest trochę sprzętu porozrzucane. Jakiś złom stoi też. Kury chyba są tutaj, o, to szybciutko sobie zajrzymy. Krzaki nie mają kolizji, także można sobie je przejeżdżać, przechodzić. Mamy 11 kur na 50, także trochę tutaj kur się pomieści, no ale tak jak widać standardowa z zielonki, znaczy standardowy kurnik zielonki. No tutaj mamy resztę sprzętu. To jest sprzęt między innymi, co się też również ściąga w dodatkowych modach. Ten klas. Co tu jeszcze miałem pokazywać? To chyba wszystko tutaj, jeśli chodzi o tą gospodarkę. No, dookoła są domostwa. Tak jak widać, żadnych innych dodatkowych zwierząt nie ma. Dobra, w takim układzie idziemy sobie wsiąść w samochód. Zobaczymy sobie mapę z innej perspektywy. I powiem wam, tutaj dość ciekawy patent został zapodany. Zaraz, to ta mapa? Nie, to nie ta mapa. To na innej mapie. Sorki, pomyliłem się. Tylko tych map ostatnio tyle wychodzi, że naprawdę już mi się to miesza w tej głowie. Dobra, ja mam tu jechać... z boku tu jeszcze było coś. Tylko teraz muszę sprawdzić, w którym to było miejsce. To było... O, w tym miejscu. Ja się muszę tutaj udać. Dobra. Mam nadzieję, że uda się tutaj przejechać. Nie wiem, czy tu jest dojazd, to... Jest droga. Jest, dobra. Bo tu mamy padok dla koni. Jest w tym miejscu. Trzeba sobie teren zakupić. Ja sobie tak przyjadę brzydko po tym, żeby... My jesteśmy tym. 11 kosztuje 33 tysiące. Tutaj akurat te miejsca nie są drogie. Dobre ceny są, więc dość łatwo można sobie to zakupić, wykorzystać. No i tutaj mamy 3 konie na 16, także troszkę tych koni jest tutaj, pomieścimy. Tak, jeśli sobie kupimy, może sobie tutaj ten dom wykorzystać. On jest statyczny, ale można sobie jakąś tam wieczoreczkę postawić ze spaniem czy coś. Jest trochę miejsc takich właśnie, gdzie jest plac i wiata, co naprawdę też duży plus jest właśnie, że nie trzeba daleko ze sprzętem jeździć, można go gdzieś przetrzymywać sobie pod wiatą. Jest dość ciekawy właśnie pomysł. Dobra, my musimy wrócić. Czyli tak, koniki mamy zrobione, teraz sobie pojedziemy w dół. Tutaj. I tu będziemy mieć po drodze jeden z domków. Ten akurat jest bardzo ciekawy. Nie wiem właśnie, kto jest jego twórcą, ale coś mi się obiło, że był na ModHubie dostępny. Bardzo ciekawy domek. Wszystko, co trzeba ma. Prosty, ekonomiczny, dużo miejsca nie zajmuje. Ładny, wzór ma. Mi się podoba, naprawdę. Ciekawy pomysł z tym domkiem. Także to jest jeden właśnie, który tak wygląda, a 3 to zaraz chwileczkę, tam do nich dojedziemy. I to są właśnie te domy, które się znajdują na tym, na obrzeżach, które sobie możemy zakupić za 0. Tutaj w prawo. Jak sobie pojedziemy na samym obrzeżu mapy,
co może być troszeczkę skomplikowane, ale nie musi być. Także tutaj mamy 3 domy. Tu jest jeden, jak widać. Można wejść sobie do środka również. Czyli można sobie tu, myślę, pograć ze znajomymi również śmiało. Tu jest... No, tam była sypialnia, ale tak to wygląda, salon. Drugi jest tutaj, taki sam. Chyba nawet można wejść od ogrodu. O, właśnie. Tu jest drugi. Tylko gdzie jest sypialnia? Tu. Chyba na górze. Tu jest właśnie drugi dom. Ok. I jeszcze trzeci powinien być. A trzeci... Gdzie on jest? Tutaj trzeci jest. Wygląda troszeczkę inaczej. Taki swojski jest. O, też można się otworzyć. To troszeczkę jest takie dziwne złudzenie, że możemy głową zahaczyć, ale możemy sobie wszędzie wejść. Także tu mamy spanie. Tutaj jest taki pomieszczenie, nie wiem, utility room, jak to się nazywa. Tu możemy przebrać. Takie gospodarcze pomieszczenie. O, właśnie, gospodarcze. No i tak wyglądają tu 3 domy właśnie na tym terenie za 0. O! Ach, myślałem, że tam będzie można wejść. Jakie złudzenie. Dobra. Teraz tak. Stąd pojedziemy sobie... Zaraz, bo ja tutaj mniej więcej planowałem, ale nie wiem. Aha, dobra. Najpierw musimy sobie tutaj podjechać. Prosto, całkiem. A później sobie pojedziemy tam w dół. Także jak widać, teren taki dość zróżnicowany jest. Są pagórki, z górki. Mapa tak, powiedziałbym, na małe, średnie, duże też tu nawet dadzą radę w niektórych miejscach, także wszystko zależy, jak będzie wyglądał sklep, czy tam nie będzie jakichś problemów przy wyjeździe dla dużych sprzętów, typu, nie wiem, maszyna do zbierania bawełny, ona jest dość szeroka. Miałem taką mapę, gdzie no, nie można było z nią wjechać na warsztat przy sklepie. Sklep był po prostu w takim hangarze i miał wąski wejście. Normalnie standardowe wejście, a jak wiadomo, ta maszyna ma dość szeroki header, który nie da się ściągnąć. Tu mamy skup, jest to jedna rzecz, tylko że tu jest takie centrum rekreacyjne, z tego co widać, bo jest boisko z zielonki, jest tutaj kort tenisowy, czy do gry w piłkę też? Tenisowy, no. Taki plac zabaw. To pewnie restauracja jest tutaj od razu przy tym centrum. Jak i również taki mały park zrobiony, tam parking jest z tyłu. Fajnie to jest tutaj zorganizowane. Ciekawy pomysł. Także stąd teraz sobie wrócimy z powrotem tam, żeby dokończyć sobie kółko. Jeśli chodzi o światło, cienie, jak i kolory, jak widać w należytym porządku, nic, żadnych problemów nie zauważyłem. Jeszcze trochę. No i tak jak mówiłem, dużo jest właśnie takich miejsc, jak na przykład tutaj, co można sobie wziąć, zakupić sobie farmę. I sobie tutaj wejdziemy. Ta akurat kosztuje 147 000 ze względu na to, że jest teren. Jak sobie to kupimy, no to tutaj mamy warsztat. Warsztat jest tutaj w tym budynku. Cały ten teren wtedy można sobie wykorzystać na gospodarkę. Coś sobie tutaj zmieniać, coś sobie tutaj zagospodarować na swój sposób. No tutaj jest trigger do warsztatu.
Także tak to wygląda, a my jedziemy dalej. Muszę tutaj znowu wrócić do głównej drogi i pojedziemy sobie jeszcze troszeczkę na wschód, nie, na zachód. Dobra, jak już stoisz, to pojadę. Jak tak nalegasz. Dobra, to było. Gdzie był ten skręt? A teraz się trochę pogubiłem. No to też ciężko zobaczyć właśnie te. Chyba żeby tu. Jeszcze trochę. Tam powinna być jakaś. Jest, dobra. Droga właśnie do tego miejsca, do tego skupu, bo to jest skup również. Jest, udało się, dobra. Jest skup i handel zwierzętami tutaj jest. Nic więcej nie ma. Szkoda, żałuję. Ale możemy sobie to też właśnie kupić i zagospodarować. Także nie jest nic stracone, także możemy sobie tutaj dorzucić możliwość zakupu gnojowicy, obornika bardzo łatwo. Miejsce jest, także. A te rzeczy nie są zbyt duże, bo na ModHubie są dostępne akurat takie w wersji, w ciekawej wersji, nie takiej za dużej. Także śmiało można sobie tak to wykorzystać. Tutaj mamy różne właśnie, nie wiem co to sad, nie jest sad. Bardziej bym to taki dworek powiedział, że jest. O właśnie, ale tam nic nie ma, bo jeśli to zakupię, to tu się nic nie pojawia, także to jest sam teren tylko. Nawet można spokojnie sprzedać. To statyczne rzeczy można bardzo łatwo kupić, co naprawdę mi się podoba, bo wtedy możemy sobie to wykorzystać do rozgrywki. Jestem właśnie zwolennikiem wykupywania całej mapy, jeśli jest taka możliwość. Ze względu na to, że no, wszystko zależy jak storyline się pociągnie i można sobie to wtedy wziąć i zagospodarować. Ten teren, jak już widać, należy do nas, także to też możemy sobie wykorzystać. Hale, tu jest skup również. No i jest możliwość kupienia wapna, bo to jest strefa wapnowania, stacja wapnowania. Także tak to wygląda tutaj, ten teren. Stąd śmigamy sobie na miejsce, w którym znajduje się trochę więcej rzeczy, plus ta produkcja jedna dostępna. Ciekawie są zrobione te obrzeża, nie ma takiej skarpy, nie jest ten teren taki urwany, taki płaskoziemski, jak to ja lubię to nazwać, płaskoziemski. Nie no, fajnie wygląda to zakończenie mapy, to mi się akurat to podoba. Nie jest jakieś takie specjalne, ale to lepiej wygląda, niżeli jak jest właśnie, tak jak mówiłem, jest urwane, jest urwisko. I tu trzeba uważać, bo o, zaraz przy tym jest skręt. No i właśnie dojeżdżamy do tej jednej produkcji, która tu jest. Ej, nieposionym. Dobra. Jak widać jest to fabryka płatków. Aj, musiałem. Zaraz zobaczymy ile kosztuje. 240 000. Mamy fabrykę płatków tutaj. Teraz sprawdzę, czy jeszcze tutaj można wykorzystać ten budynek, ale myślę, że tak, bo on jest chyba standardowy. Jest, no otwórz. Nie da się otworzyć. Czyli statyczny jest. Nie wejdziemy do niego. Teraz pokażę, gdzie jesteśmy, co zrobiliśmy. Czyli tak, stąd z farmy przejechaliśmy sobie na koniki, z koników przyjechaliśmy sobie te domki, zrobiliśmy, stąd przyjechaliśmy później do środka mapy, tutaj skup z powrotem, warsztat,
skup tutaj. Tędy dołem przejechaliśmy właśnie. Dlatego było widać te obrzeże mapy. Teraz kontynuujemy dalej. Dobra. Teraz będzie tak. Kolejny skup po prawej stronie. To jest elektrociepłownia. Tam sobie zutylizujemy rzeczy, które niepotrzebne są nam, a będziemy mogli jeszcze z tego zarobić. Tutaj właśnie znajduje się sklep. Sklep wygląda w ten sposób. No, ten wjazd jest nawet dość szeroki. Tak jak mówiłem, tutaj te krzaki nie mają kolizji, więc to jest dodatkowy plus. Warsztat jest taki spotykany na innych mapach również, ale widzę, że chyba nie będzie można wejść do niego. Ten akurat jest zamknięty, a zdarza się, że jest otwarta wersja tego sklepu. Dobra. Sprzęty, które tutaj są to prawdziwe sprzęty, aczkolwiek nie mamy do nich dostępu, bo jest to tylko wystawka. Dobra, mamy stację paliw również. Można sobie zatankować. No i stąd teraz zobaczymy sobie tą część jeszcze. Właśnie nie sprawdziłem, czy tutaj po zakupie coś tu będzie. Nic tu nie ma. Czyli kolejne takie miejsce statyczne, które można sobie wykorzystać. Ja tylko sprawdzę, upewnię się, bo ta stodoła jest, można otworzyć. Czyli można sobie tutaj wykorzystać pod jakąś farmę czy coś ten teren, bo tu już wtedy można działać. Jak się otwierają budynki, można już coś schować, można coś przetrzymać. Dobra, to jest pytanie, czy da się to sprzedać, bo zdarza się, że nie możesz sprzedać tego terenu, czy się posiadasz na nie obiekty stawiane. Najpierw musisz się ich pozbyć, czyli już tego nie mogę sprzedać. Dobra. No to właśnie tak to wygląda, że są tereny, gdzie można, a są tereny, gdzie nie można. Dobra, ja teraz się troszeczkę zakręciłem, bo ja muszę się dostać na biogazownię. Aha, czyli muszę jechać w tamtym kierunku, dobra. Myślę, że tutaj jeszcze pojadę obrzeżem mapy, ale się nie da. Tu muszę się dostać do drogi, która widzę już jest zakorkowana przez jakiegoś rzeźnika, który wyprzedzał. Dobra, stąd jak widać dojedziemy sobie do biogazowni tą drogą. No i biogazownię sobie zakupujemy poprzez kupno terenu. Jeszcze tylko sprawdzę, czy jest możliwość zakupu tej biogazowni. Tak? Nie ma. Musimy kupić teren. Czyli 108 sektor teren. 120 000, także biogazownia za 120 000 jest naprawdę dobra cena. A jakiej mocy mamy biogazownię? 500 kW. No, czyli nawet dość dobra jest. Czyli tak, tu muszę wejść. Dobra. Gnojówka, receptura jest taka, kiszonka jest taka, obornik i rozranienie buraków. Mamy pryzmy, dużo miejsca, także można sobie to jeszcze coś dorzucić, coś pokombinować i to mi się podoba. Jeszcze nie należy do płaskich, ale zawsze coś tu można jeszcze sobie dorzucić. Dobra, stąd teraz śmigamy na kolejne miejsce. Dużo puli tutaj jest, dużo jest pól, które można sobie wykorzystać na różne uprawy. Bardziej mapa postawiona jest na uprawy niżeli na produkcję. No ale tak jak wiadomo, można sobie zawsze to jakoś urozmaicić. Teraz muszę tu sprawdzić, którędy jechać, żeby... Dobra, tutaj w prawo.
Także stąd teraz jedziemy w miejsce. Zaraz. Gdzieś tu było taki kwadracik zielony, zalesione, zadrzewione. O, to jest w tym miejscu. Tu się znajdują ule. Te ule można sobie zakupić poprzez teren. Zaraz tutaj teren 102, 63 tysiące i mamy właśnie miejsce, gdzie są ule. Jeszcze trzeba by było zlokalizować, znaczy nie trzeba, bo teraz w 25 jest coś takiego, że wystarczy, że postawimy miejsce, gdzie się pojawiają. Aha, czyli musimy postawić, no bo możemy tylko jedno postawić. 205 i dozwolony jest tylko jeden przedmiot na gospodarstwo, także jedno miejsce, gdzie się odkłada miód i trzeba go postawić. Ale pszczółki są tutaj, można sobie tu zrobić taki właśnie w tym kwadraciku na przykład więcej tych uli postawić, taką czelać sobie tutaj zrobić. Dobra, stąd teraz musimy sobie śmignąć tu do tego miejsca, w to miejsce tutaj 118 musimy przejechać. Sprawdzałem tutaj resztę rzeczy, nic za bardzo nie wychodziło na tych terenach, także jedynie co są właśnie takie opuszczone szopy, wiaty, w których można sobie przechować sprzęt. Dobra, teraz chyba jeszcze prostą przejechać. No i tu jest jedna taka szopa właśnie. Chociaż tu jest tu jest ogrodzone, zaraz sprawdzimy co to jest. 16 tysięcy, ale nic się nie pojawiło. Jest ogrodzone. No wiem, może już to kupowałem, to nic tu nie wyskakiwało. O, jest znajdźka. Dyskietki tu się zbiera. 17 tysięcy. Cartridge z grą wideo działa na mojej konsoli w garażu, muszę być fajny. Okej. No, szkoda, ale takie fajne miejsce na pastwisko. Owiec czy coś, może. Może to taki był, co coś nie wypaliło. Ale zawsze można sobie to podmienić, na przykład, nie wiem. Są na ModHubie pastwiska, które nie wymagają ogrodzeń, można to wrzucić tutaj, także śmiało. Dobra. Teraz pojedziemy sobie na południe, w stronę zabudowań, a tam mamy jeszcze chyba 2 miejsca do zerknięcia. Jedno jest tutaj i to jest pewne gospodarstwo, które można sobie zakupić i wykorzystać. Jesteśmy na terenie 118, to jest 55 tysięcy. No i tutaj właśnie mamy jeszcze dodatkową produkcję, oprócz tej dostępnej. I to jest produkcja, co możemy sobie zrobić mąkę, czyli taki młyn. I tu mamy recepturę. Jedną, drugą, trzecią, czwartą. Jak i również można zrobić paszę mineralną. Pszenicę jeszcze. Jeszcze jedno. Aha, i to, dobra, czyli tu dorzucone jest tylko w sumie to jęczmień, kukurydza i soja i mamy paszę mineralną. Dobra. Także tak to wygląda, to jest chyba statyczne, no widać po teksturze. To nie otworzymy, tutaj mamy otwartą wiatę. Jeszcze ten budynek mnie interesuje, bo widać, że jest przestrzeń w środku. Można otworzyć. O, taki warsztat jest tutaj. Czyli kolejne takie miejsce dość przestrzenne, które można również zaadoptować na gospodarkę. Dobra, jeszcze jedno miejsce mi zostało, tylko teraz nie pamiętam, myślałem, że to było tutaj, ale widzę, że to nie jest tu, więc trzeba się udać gdzieś koło tej gospodarki. O, tutaj jest właśnie, co my posiadamy.
bo tu jest miejsce, gdzie możemy sobie coś wybudować, ale to trzeba sobie zakupić. To jest teren 106 za 21 000 i to mamy możliwość właśnie wybudowania. Co to jest? Dom rolnika jeszcze można wybudować, proszę bardzo. Tu domów rolnika jest od groma. Dobra. I tak wygląda mapa francuska. Widać, że jest taka ciekawie zrobiona. Ma trochę detali. Klimat też ma taki dość interesujący. No i tak jak mówiłem, głównie postawione na uprawy rolne niż na produkcję. No ale to zawsze od Was zależy, co sobie zrobicie na mapie. Także mam nadzieję, że wszystko ogarnąłem, nic nie ominąłem i tyle by było w kwestii właśnie tej mapki. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco, no i widzimy się przy następnym przewodniku. Pozdrawiam, na razie. Cześć.